Przemieszczając się z miejsca na miejsce, trzeba zazwyczaj ogarnąć trochę porządku w samochodzie i poukładać rzeczy na nowo, bo jak się wyładowuje w jedno miejsce do danej miejscówki, to później trzeba to znowu przepakować, spakować, żeby się wszystko zmieściło. Także teraz kopnął mnie ten niechlubny zaszczyt i muszę to zrobić. Nie samymi przyjemnymi chwilami człowiek żyje na takim wyjeździe. No, trudno, ale mi kości szczylają. A, i nie tylko my uzupełniamy płyny. W samochodzie też trzeba uzupełnić płyny. Tak więc do dzieła. No i już na dzisiaj koniec. Auto jest umyte, przygotowane do wyjazdu. Spora część bagażu już jest spakowana. Reszta jutro rano. Zostały jeszcze tam kosmetyki, laptopy, no jedzenie, wiadomo, spożywka i to się jutro spakuje. Także jesteśmy gotowi na kolejny etap norweskiej wycieczki. Jest po 22, jak widzicie, wcale nie jest ciemno. Na dzisiaj fertik, no to do jutra. Czas w naszej pierwszej miejscówce w Norwegii dobiegł końca, ale nasza przygoda z Norwegią się nie kończy. Ruszamy dalej w kierunku północy. Po tygodniu spędzonym w naszej pierwszej, a tak po prawdzie drugiej norweskiej miejscówce, położonej w okolicach Voldy, wyruszamy na północ w poszukiwaniu lepszej pogody. Ci, którzy widzieli nasze pierwsze odcinki z kraju wikingów, wiedzą już, że pogoda nie zawsze była dla nas łaskawa i czasem bezlitośnie krzyżowała nam plany. Ale tam, gdzie właśnie jedziemy, prognozy są obiecujące. Więc pełni nadziei przemierzamy malownicze trasy, a po drodze zaplanowaliśmy odwiedzić pewne mega piękne i ciekawe miejsce, nad którym w sensie dosłownym wisi tykająca bomba. Ale zanim tam dojedziemy, zatrzymamy się na chwilę u pewnej żaby. Zatrzymaliśmy się na chwilę przy pomniku żaby, czy też ropuchy. Rzekomo jest tu gdzieś przejście dla tych żab zrobione specjalnie, bo te żaby przechodziły tutaj przez ulicę. Siłą rzeczy samochody przejeżdżające rozjeżdżały te żaby. Prawdopodobnie tutaj jest jakaś droga migracji tych żab i zrobili jakieś przejście, może tam. W marcu mają gody, marzec, kwiecień, w maju są malutkie kijanki, potem czerwiec, lipiec, potem są dzieci, do września, a potem się żaby jakoś pod ziemią zakopują. No chyba jak. Czyli mogą teoretycznie żyć do 30, ale w praktyce 6-7 lat żyją takie żaby. Taka ciekawostka w drodze. Przystanęliśmy, powiedzieliśmy, co wiedzieliśmy, a wiedzieliśmy nie za dużo, ale zawsze warto się wiedzą dzielić. I my się tą wiedzą dzielimy i lubimy się dzielić. Lecimy dalej, bo jeszcze sporo drogi przed nami, a chcemy odwiedzić takie ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe miejsce. W takich miejscach grzechem byłoby się nie zatrzymać, bo zobaczcie sobie, jakie tu są widoki. Krajobrazy podczas podróży po Norwegii wprawiają bardzo często w osłupienie, ponieważ tutejsze widoki zaliczają się przecież do najpiękniejszych na całym świecie. Więc ochów i achów jest tu ponad miarę. Jesteśmy w pobliżu miejsca, które prawdopodobnie w niedalekiej bądź też dalekiej przyszłości przestanie po prostu istnieć. Dzieci z Geiranger, wypasając kozy na pobliskiej górze Akerneset, bawiąc się, rzucały kamienie do szczeliny w skale. Po jakimś czasie wracały tam i zauważyły, że kamienie po prostu w szczelinie znikały. Chłopiec o imieniu Per wrócił tu w
1983 roku i odwiedził dawną zagrodę Kus. Wtedy to z przerażeniem stwierdził, że szczelina ma już kilka metrów. Oczywiście od razu nagłośnił sprawę, przekazując to w ręce dziennikarzy, jednak władze tutejszej gminy niestety zlekceważyły problem, a wręcz go przemilczały z obawy, że stracą dochody z turystyki. Jednak PER nie odpuszczał i doprowadził do tego, że w 2007 roku powołano Instytut Ratownictwa, który monitoruje powiększanie się szczeliny góry Akerneset. Szczelina powiększa się około 10 cm rocznie. A dlaczego to jest takie groźne? Ponieważ jeżeli skała właśnie z góry Akerneset oderwie się i wpadnie do tutejszego fiordu, zmiecie z powierzchni ziemi nie tylko miejscowość Geiranger, ale też pobliskie miejscowości wokół fiordu. Teraz właśnie wybieramy się do rzeczonej miejscowości Geiranger. Jedziemy na dół i opowiemy Wam trochę więcej o tym arcyciekawym miejscu. A teraz może pozachwycajcie się razem z nami tymi idylicznymi krajobrazami. Co ciekawe, w przeszłości zdarzały się sytuacje, w których szczelina nagle zaczęła się drastycznie powiększać. Z tego powodu ewakuowano nawet mieszkańców małej wioski w pobliżu góry. Na szczęście każdy z tych alarmów okazał się fałszywy. Warto też dodać, że fiord Geiranger jest uważany za jeden z najpiękniejszych fiordów w Norwegii. A tylko z racji tego, że piękno to przecież pojęcie względne, nie pokuszę się o stwierdzenie, że jest najpiękniejszy. Fiord został też w 2005 roku wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Punkt widokowy, do którego przyjechaliśmy, nazywa się Flydasjuvet. Jest tu parking. Są kibelki, tylko parking nie jest zbyt duży, a wgląd na miasto Geiranger jest wręcz bajeczny. Także warto tutaj się zatrzymać po drodze do miejscowości Geiranger i popatrzeć na tą miejscowość z góry. Jest to jeden z punktów widokowych, bo tych punktów widokowych jest troszeczkę więcej tutaj na trasie. Z drugiej strony miasta, jak wjeżdżamy serpentynami w stronę drogi Trolli, tak samo mamy wgląd na miejscowość Geiranger znowu z innej perspektywy. Także warto zatrzymywać się w takich punktach, bo widoki są nieziemskie. A jak tobie się tu podoba, Beata? Fajnie, ale Za dużo ludzi? no komercyjnie trochę. No komercyjnie, jak to w takich miejscach, no niestety. Chcieliśmy się tutaj w mieście, w tym miasteczku zatrzymać, ale jest sobota i jest multum turystów i w ogóle no, miejsc brak na parkingu. Zresztą popatrzcie tutaj, jak ludzie tu kombinują, żeby gdzieś zawrócić, wjechać. Paradoksalnie ta skała, która ma spaść do wód fiordu, zwiększyła liczbę turystów. Każdy jest ciekawy, każdy jakby chce zobaczyć jeszcze tę miejscowość przedtem, zanim ona się po prostu zatopi, zniknie. A władze gminy obawiały się, że właśnie turystyka tutaj podupadnie, a turystyka właśnie rozkwita teraz. Także nie wiemy, czy się dostaniemy gdzieś do miasta. Jeszcze spróbujemy. Miejmy nadzieję, że to się nie stanie w tej chwili, kiedy my tu jesteśmy. Nie mogą zginąć, ale my nie. My nie. Bo kto będzie potem te filmy robił? Co będziecie oglądać? No ja się pytam, człowieku! Tu jest jakiś parking. Tu jest parking pełny. Ale tu jest wszędzie. Tu jest jakieś miejsce, ale to jest, widzisz, jakieś... To jest do lokalu. Do lokalu, no. Tu jest full. Może przejadziemy tam kawałek dalej i obejrzymy, żeby się chociaż na chwilę zatrzymać. Nie ukrywamy, że się
ciut śpieszy, bo jeszcze na prom musimy zdążyć dzisiaj, żeby dostać się do naszej drugiej miejscówki. Także za bardzo nie możemy się tu bujać po tym miasteczku. Beata poszła szukać jakichś miejsc parkingowych, bo niestety tutaj nie ma nic. Nie można nic znaleźć, także chyba będziemy się ewakuować na ten drugi punkt widokowy, w kierunku, w którym jedziemy na prom, bo tu nie ma szans. No. Na każdym parkingu jest full, a tutaj w Norwegii nie można stać byle gdzie, bo za to się słono płaci niestety. Takie warunki tutaj w Geiranger panują. Ludzie chodzą sobie środkiem ulicy beztrosko, a my pomiędzy nimi slalom. Niestety, mimo uporczywych poszukiwań, nie udało nam się znaleźć wolnego miejsca parkingowego. Dlatego postanowiliśmy odwiedzić kolejny punkt widokowy, zwany Ornensvingen. Auta ponastawiali przy drodze i teraz nie idzie się wyminąć z takim większym. Niestety nawet przy drodze tutaj jest full wszędzie, a jest sytuacja taka, że jak jadą samochody z naprzeciwka, teraz właśnie musiałem się cofać do tyłu. Jak już jest jakiś kamper, to już nie można niestety przyjechać. Teraz znowu autobus, no i trzeba czekać. Nie można nawet chyba stać tu przy drodze, a co niektórzy stoją. Later. Idziemy do jakiegoś punktu widokowego, który tutaj jest jeszcze wyżej, obok Ornensvingen. No i zobaczymy, co tam jest. Ponoć 300 metrów, 100 metrów jest bliżej. Jakiś punkcik tam na skale był. A tu następnie jest 300 metrów dalej. No i niestety nie udało nam się zaparkować w miejscowości Geiranger. Być może z racji tego, że dzisiaj jest piękna pogoda jak na Norwegię, jest sobota, no i jest pora obiadowa. No i dlatego postanowiliśmy jechać już w stronę naszej drugiej miejscówki, czyli w stronę drogi Trolli. I tutaj trafiliśmy na taki fajny punkt widokowy, który nazywa się Ornensvingen. Ornensvingen. Mamy problem z tą nazwą tego miejsca, ale ostatecznie Ornensvingen. I ten główny punkt jest przy drodze. Tam jest taki dość duży taras widokowy, ale tam jest sporo turystów, dlatego postanowiliśmy iść kawałek dalej, około 300 metrów. Tu jest taki, leśny punkt widokowy i fajnie, ponieważ z tej perspektywy widać dalszy ciąg fiordu, który zmierza, prawda, w stronę morza, a jest też fajny wodospad. Być może to jest jeden z tych wodospadów słynnych tutaj w okolicy Geiranger Fjord, a te najsłynniejsze to m.in. Siedem Sióstr, Zalotnik i Weselny Welon ślubny. Weselny welon. Może być. Welon ślubny, tak, dokładnie. A te wszystkie wodospady i inne atrakcje możecie podziwiać, wykupując sobie rejs z miejscowości Helesund do Geiranger. Wracając do tematu. Geiranger Fjord jest fiordem, który ma 15 km długości. Skały, które z niego wyrastają, mają 800 metrów, a głęboki jest na 260 metrów. No i na podstawie tych wydarzeń, inspirowany tymi wydarzeniami przyszłymi, które tu mają nastąpić, czy mogą nastąpić, powstał film pod tytułem Fala. No i jest on właśnie inspirowany tymi wydarzeniami, jak to może wyglądać. To jest film traktuje o tych właśnie wydarzeniach. Pierwszy katastroficzny film skandynawski. No, w tym filmie prawdopodobnie ludzie mają 10 minut na ewakuację, a naprawdę będzie to tak, że to będzie pewnie dłużej. Kilka dni ponoć nawet. Jest tu 250 mieszkańców, będą się musieli oni ewakuować, ale nie tylko oprócz tego jest 700 000 turystów rocznie, także na pewno jeszcze tu będzie dużo gości w tym czasie. Wtedy wszyscy dostaną SMS-a z wiadomością, że mają się ewakuować. Po prostu badacze na bieżąco monitorują tą szczelinę w tej skale, jak ona się powiększa i jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, że ta szczelina powiększyłaby się nagle, wtedy wszystkich by ewakuowano. Poza tym ta góra to jest bardzo niestabilny teren tutaj. Lawinowo też. No i w Norwegii też występują trzęsienia ziemi. Tego się najbardziej obawiają tak, chyba. Że jakiś nagły ruch skał może spowodować usunięcie się tego wielkiego kamienia. Według badaczy ta katastrofa musi się wydarzyć. Tylko nie wiedzą kiedy, czy za 100 lat, za 50 lat, czy za 1000 lat, ale kiedyś się to rzekomo oderwie.
i będzie to największa ewakuacja w historii Norwegii, jeżeli do tego wydarzenia dojdzie. Przekornie niektórzy twierdzą, że właśnie Geiranger jest teraz najbezpieczniejszym miejscem w całej Norwegii. Tak, bo tak to pilnie monitorują, tu śledzą. Wszyscy będą wiedzieć, jeżeli coś się będzie miało wydarzyć. A jeszcze wspomnę, że to nie jest nic wyjątkowego tutaj, bo na skalę Norwegii już takie wydarzenia miały miejsce, gdzie zginęło dość sporo ludzi. Byliśmy nawet w takim miejscu. Ten film prawdopodobnie już gdzieś tam buja się po internecie, także zobaczcie sobie go, bo myślę, że warto zapoznać się z historią i z zagrożeniami tych pięknych okolic, tych pięknych fiordów. To piękno też niesie, jak widać, za sobą pewne ludzkie tragedie. Mimo tego, że tu jest tak pięknie, to bywa też niebezpiecznie. No i tu jest ten punkt widokowy, o którym mówiliśmy, Ornesfingen. Tutaj jest wodospad. Tu jest ten główny punkt, jak widzicie. A jeżeli chcecie sobie w kameralnym gronie podziwiać tutejszy fiord, to tutaj jest ścieżka pod górę i jakieś 300 metrów. No i już 100 metrów jest pierwszy punkt taki widokowy, dyskretny, ale tam ludzie chodzą. A już kawałek dalej, w tym, którym byliśmy, to jest około 300 metrów i na spokojnie możecie sobie podziwiać piękno tych idylicznych tutaj krajobrazów. Także polecam wejść tam kawałek dalej, a tutaj jest fajnie przygotowany taras widokowy, ludzi mnóstwo, jak to przy takim tarasie. Tam mamy parking, prawda, i teraz akurat autobus zastawił nam fura i nie wyjadymy, także musimy i tak poczekać. Wodospad, który tutaj płynie sobie po takiej szklanej platformie, a platforma tutaj to jest platforma betonowa niestety, no ale musi to być mocne i musi to wytrzymać ciężar i napór turystów. A widoczki też fantastyczne jak najbardziej. Dobra, no to lecimy. Może pan się nam odsunie, co? Pan kierowca uprzejmie zrobił nam miejsce i mogliśmy bez przeszkód kontynuować naszą podróż. A tym wszystkim, którzy zostaną w Geiranger nieco dłużej, polecamy liczne szlaki w okolicy, a w szczególności szlak na opuszczoną farmę Skagefla. Jednak wypada ostrzec, że nie jest to zbyt łatwe zadanie. W ostatniej chwili zdążyliśmy na prom. No jesteśmy przed ostatnim samochodem, ale tu tak z biegu wjechaliśmy tutaj. No i teraz nie wiemy, bo powinien pan przyjść do terminalem płatniczym, żeby zapłacić kartą, a na razie nie przyszedł, zobaczymy. Mamy pewne obawy, bo na stacji benzynowej chcieliśmy zatankować, na takiej małej stacji benzynowej chcieliśmy zatankować, prawda, samochód i odrzuciło nam kartę. Nie wiemy czemu, bo środki na karcie są. Także niepokoimy się nieco, czy to jest coś z kartą, czy po prostu ta stacja nie akceptowała jakiejś karty, akurat naszej karty, nie mam pojęcia. Na szczęście mamy gotówkę, jakby coś. Próbujemy teraz zatankować tutaj na stacji benzynowej, może teraz nam złapie kartę, nie wiem, mamy nadzieję. Wszystko załapało, karta wyszła, także można tankować. Nie wiem, co tam było na tej stacji małej benzynowej, że nie załapało tej naszej karty. 2 razy próbowaliśmy, no i nic, ale tu wszystko jest ok. I cena jest wyższa niż na tej małej, ale jest też niższa niż jak jechaliśmy po drodze. To było wszędzie ponad 23, 24, zdarzały się korony za litr, a tu jest 21,79. No ale dobra, nie jest źle. Tankujemy do fulla. Już? No poszło. Dobra. No i wszystko. No, trzeba kartę po prostu włożyć, podać PIN, zatankować. To wszystko. Już później nie trzeba wkładać karty, po prostu automatycznie pobiera nam z karty. Zaraz sprawdzę, czy się wszystko zgadza, ale tutaj prowizje jakieś nie pobierają dodatkowej, czy też nie mrożą jakichś większych środków na koncie z racji tego, że się tankuje, bo często tak bywa właśnie na stacjach benzynowych w zachodniej Europie. Byliśmy właśnie we Francji, w Niemczech,
to tak się zdarzało, że po prostu zamrozili nam jakąś tam kwotę i trzeba było jakiś czas poczekać, żeby to zwrócili. No idziemy chyba po hamburgerku sobie opracować, zrobimy sobie małą przerwę. Do celu mamy około 1,5 godziny, godziny 20, coś takiego. Zamiast łososia to będziemy hamburgery jeść. No i zamówiliśmy sobie 2 razy Summer Burger, tak? 150 gram jakiś burger wołowy, no to zobaczymy jaki to będzie. Biera telefon, napija się jeszcze, swoje picie, po co płacić. Elektrolity siadły, czekać na hamburgera. A jest ktoś tu na słowackich blachach. Tu jest dystrybutor dla tych łódek, łodzi, jakichś tam motorówek prawdopodobnie. I tutaj tak, bo jest bardzo duży ten szlauf. Ten wąż jest bardzo duży i można go tam pociągnąć i se tankują pewnie diesel. A tu są ławeczki, tak jak mówię, do wyboru, do koloru. Cień, słońce, co tam uważacie. Jeszcze teraz na chwilę, dzisiaj jest bardzo gorąco, jak na warunki norweskie, także idę do cienia. W cieniu trochę ulgi, trochę wytchnienia. Hamburger przyszedł po bardzo długim oczekiwaniu, ale pani zapomniała sobie o nas. Jak ujrzała Beaty, to była w szoku i przepraszała. To jest wołowy, no mięsa jest dużo nawet, widzę. No taki sen. Dobry? Może być? 99, czyli prawie 100 noków kosztował. Dobre. Dobre, bo tak, mięso dobre? Mięso dobre. Tak to wygląda. Nie rewelacyjnie wygląda, ale smakuje ponoć ok. Niestety słynna droga troli z racji opadających kamieni i skał była zamknięta, więc mimo ogromnych chęci nie mogliśmy przejechać tej malowniczej trasy. I musieliśmy nadłożyć nieco kilometrów, robiąc niemałą pętlę. Całe szczęście bez zbędnych komplikacji i przed planowaną godziną dotarliśmy do celu. Skręć w prawo. Następnie miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Dojechaliśmy na nasz kemping, tylko że nikogo tu nie ma i trzeba dzwonić po prostu, żeby dostać numer kabiny. Hej. A, okej. Pan już przyjechał, no to jest dobrze. Pan wytłumaczył co i jak. I nasz największy domek tutaj na kempingu. Super, ale ciasny jak to mawiają, ale własny. Ale ciepło tu jest. No, trzeba zostawić 4 chwilę. No i tu okno chyba otworzyć. Myślę, że nie otwieram tych okien, ale to jest bardzo intuicyjne. 2 łóżka, stół, grzejnik jest nawet, jakby było chłodno. Lodówka. Lodóweczka, działo. Czysto. No, a jakie zicherongi starodawne. O kurczę, archaiczne zicherongi. I tu jest taka wspólna kuchnia. Znaczy się jest kuchenka mikrofalowa. Jest duża lodówka jeszcze, jakby zabrakło. No zlew, jakoś umywalka jeszcze tu dodatkowo, nie wiem do czego. Jakieś sztućce są, ale no swoje raczej będę już swoich używać. Tam też mamy w pokoju jakieś są, nie? No także nie jest źle. Można sobie pranie zrobić. Jak można sobie pranie zrobić, to spoko, tylko proszku nie mamy. To są obok kibelki. Jasną rzeczą, że tam teraz nie będziemy zaglądać, bo nie wypada, bo tam ktoś jest. No i tutaj mamy widok na fiord, kawałek jest do wody. Także spoko, luz. Jesteśmy już szczęśliwi, że dojechaliśmy. Teraz się idziemy rozpakować. No jest nawet mały tarasik, można sobie kawusie wypić. Pierwszy wieczorny spacer, jest godzina 22, a tu się jeszcze chce żyć, bo tu jest normalnie pełnia życia i pełnia dnia prawie, że może trochę przesadzam, ale jeszcze jest bardzo słonecznie, jak widzicie, góry są oświetlone, krajobraz jest elegancki, teraz idziemy się przespacerować, żeby zobaczyć, gdzie jest jakieś zejście do wody. No bardzo spokojna okolica, ale
Ale miasta tutaj są w zasięgu kilkunastu kilometrów, większe miasto, także nie ma problemu. I ceny paliwa tu są niższe niż w tej pierwszej miejscówce, jak żeśmy byli, nie Batko? No. O, czereśnie. Niam, 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 niam. Ale tu mają takie fajne właśnie siateczki na te owoce, na czereśnie między innymi, ponieważ no, ptaki im to zżerają. Kolejna miejscówka w Norwegii przywitała nas piękną pogodą. Dlatego pełni pozytywnych myśli zacieraliśmy ręce, a nawet niecierpliwie przebieraliśmy nogami, ponieważ wiedzieliśmy, że miejsca, które zaplanowaliśmy odwiedzić, zapewnią nam nieziemskie wrażenia oraz uraczą nas niesamowitą przygodą. No i jako priorytet obraliśmy sobie za cel, aby w końcu odnaleźć choć jednego trolla. A jak nam poszło? O tym, mamy nadzieję, przekonacie się w następnych naszych filmach. Dlatego właśnie Zostańcie z nami i śledźcie nasze przygody z Norwegii. I nie tylko na YouTubie. No to do zoba. Beata wymyśliła takie wrapy z kurczakiem, pomidorkiem, z tego co mamy i z ogórkiem. Ale pikantne tu coś jest. No to Ten kurczak. no. Dobrze. No i teraz to zawinę. Cyk, cyk i cyk. I już. I już. Mniam, mniam. Geiranger, jak się nazywa? Geiranger Fjord. Geiranger Fjord. Fjord Gerninger Geiranger Fjord.